Dzień dobry, w dzisiejszym programie. Jak Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych pod przewodnictwem ochroniarza Putina przespało powódź? Administracja Bidena wzywa Ukrainę do nieatakowania rafinerii w obawie o efekt domina. Jeden z największych rosyjskich handlarzy zbożem wstrzymał dostawy z powodu roszczeń rządu. Atak na firmę czy fatalna jakość zboża? Potwierdziły się nasze przepowiednie. Rosja zmuszona sprzedawać więcej surowej ropy. Starlink dla wojsk rosyjskich na Ukrainie kupowany jest w USA na eBayu. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Paweł, ściana ci się zawaliła w pokoju. Tak. Wyszło, gdzie mieszkam, a więc nie mamy ściany. Mateusz nadal. Ja nadal w piwnicy. Ja sobie zielone zrobiłem tylko dla Wacusia, żeby miał chociaż trochę zielone. Ale jaki ładny ten ma widok. Tak. Słuchajcie, pozazdrościć. Natomiast mam nadzieję, że będziecie dobrze mnie słyszeć i widzieć. Jeżeli nie, no to włączymy tylko audio. I żeby nie przedłużać, przechodzimy, słuchajcie, do paska, bo dzisiaj no w sumie złe informacje. Dzisiaj mamy złe informacje, jeżeli chodzi o waluty. Pojawia się coraz więcej informacji na temat osłabiającego się rubla. Mamy dane za marzec, według których wydaje się, że w marcu nastąpił 50% wzrost zakupów przez osoby indywidualne walut i to w związku głównie, pewnie o tym jutro troszeczkę więcej powiemy, natomiast związane to jest z tym, że no są duże obawy, że te waluty zaczną rosnąć, tak, że to był ten ostatni moment przed wyborami, kiedy te waluty jeszcze się utrzymywały, a więc sporo ludzi zaczęło kupować, oczekując, że w kwietniu zacznie rosnąć, no i w kwietniu właśnie zaczyna rosnąć. W tym momencie dolar jest powyżej 93, euro zbliża się do 101, jeżeli chodzi o juana, to myślę, że 13 możemy zobaczyć, tak, wszystko mniej więcej wskazuje. Mam też informacje, jeżeli chodzi o ropę naftową, dzisiaj będzie dużo o ropie naftowej, a więc to, co najbardziej wielu z Was lubi. Jeżeli chodzi natomiast o Brent, no to zeszliśmy znowuż poniżej 90, a więc widzimy, że no nie ma w tym momencie jakiegoś mocnego impulsu prowzrostowego. No i tu podobnie będzie się zachowywał Urals. My dzisiaj o tym Uralsie też sobie troszeczkę powiemy. Okej. A teraz przejdźmy do krótkich informacji, tak? Czy chciałeś jeszcze coś uzupełnić? Nie. Przejdźmy do krótkich informacji. To w takim razie ja też zacznę. Administracja prezydenta Joe Bidena planuje wydać zarządzenie zakazujące amerykańskim firmom prywatnym i obywatelom korzystanie z oprogramowania stworzonego przez Kaspersky Lab. Ja o oprogramowaniu Kaspersky, że jest jakieś szemrane, słyszałem kilka lat temu, ale to się uspokoiło i teraz widzę wraca temat, bo co, ono jest nadzorowane przez Rosjan? Tak, no to jest firma rosyjska, tak. Tutaj są jakieś powiązania, no i to tak trochę wygląda. Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż Ukrainie zestawów serwisowych przeciwlotniczych systemów rakietowych Hawk o wartości $138 milionów. Natomiast w Szwajcarii odbywa się konferencja pokojowa. Prezydent USA Joe Biden planuje wziąć udział. Szwajcaria nie zaprosiła Rosji na szczyt w sprawie Ukrainy, a więc nie będzie tutaj Putina. Natomiast Ukraina spodziewa się, że Indie odegrają jedną z kluczowych ról w planowanym szczycie w Szwajcarii. Tak powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Kuleba w wywiadzie dla indyjskiego kanału telewizyjnego Times Now. Z tego co pamiętam, Łukasz Kobierski mówił nam, że tam mają być też Chińczycy, o ile to jest ten sam szczyt. Tak, tam mają być Chińczycy, chociaż no oni tutaj już wyrazili, że ten szczyt bez Rosji to trochę taki bez sensu. Trudno się z tym nie zgodzić, bo żeby były jakieś negocjacje i pokój, no to jednak trzeba obu stron, niezależnie co myślimy. Natomiast no widzimy, że tutaj jest próba przyciągnięcia tego południa i krajów BRICS w stronę zachodu.
Brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron ogłosił znaczący postęp w sprawie transferu zamrożonych rosyjskich aktywów na Ukrainę. Oświadczenie padło na wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem stanu Blinkenem w Waszyngtonie. A jeżeli chodzi o Unię Europejską, to planuje w tym momencie, słuchajcie, 14 pakiet sankcji wobec Rosji i spodziewa się go przyjąć już na wiosnę. Tam będą głównie ustawy i dekrety dotyczące uszczelniania sankcji, no ale być może jeszcze coś nowego się też pojawi. Trwają tutaj negocjacje pomiędzy państwami. Natomiast minister spraw zagranicznych Niemiec powiedział, że zapasy rakiet Patriot zostały wyczerpane. Berlin i jego sojusznicy pracują nad możliwością zakupu systemów obrony powietrznej dla Kijowa od państw trzecich. No, to jest ciekawa informacja. To Patrioty nie są produkowane, te systemy rakietowe cały czas? Czy niemieckie się wyczerpały? Znaczy to, co oni dostarczyli, się wyczerpało, tak, z Niemiec. Jeżeli chodzi, no tam nie było dużych, trzeba sobie powiedzieć, zapasów. Niemcy cały czas więcej obiecują niż przekazują, tu jest jak gdyby cały czas z tym problem. I publikują cały czas jakieś takie trochę fikcyjne informacje, ile oni to już nie przekazali, co nie oznacza, że nie przekazują, tak, no bo przekazują, tak, natomiast bardzo zaskakująca jest ta jakaś rozbieżność pomiędzy tym, co się obiecuje, a tym, co fizycznie trafia na Ukrainę i w sumie nie wiem, po co to jest tak robione, bo to tylko irytuje, że tak powiem, i zarówno Ukraińców, jak i partnerów zachodnich. Okej, to w tym momencie, zanim przeczytam dłuższy materiał, to poproszę Ciebie o pierwszy człon hasła dla kubeczka. Takiego jak tu jest. Palmy. Ja już mam drugi człon, jeden z widzów napisał coś, więc ja już będę miał nawiązanie do tego i przechodzimy, słuchajcie, do informacji może takiej bardziej dla Was radosnej, może nie wiem, zależy jak kto chce się zapatrywać. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych pod przewodnictwem ochroniarza Putina przespało powódź. Ministerstwo miesiąc temu otrzymało informację o zbliżającej się potężnej powodzi w rejonie Orenburga. Ekspert uważał, że można zmniejszyć szkody spowodowane powodzią, regulując poziom wody w rzece Ural i przygotowując się z wyprzedzeniem, spuszczając wodę w zbiorniku Iriklinski. Przegapiono odpowiedni na to moment. Urzędnicy zmuszeni byli gwałtownie spuścić wodę ze zbiornika, którego przepływu nie mogła zatrzymać tama w Orsku, no i później Gryzonie i całą resztę historii znacie. Zasoby wody są powyżej średnich wartości długoterminowych. Tak, dzień po pęknięciu tamy i rozpoczęciu ewakuacji podało Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Prokuratura Generalna. Przesłały pisma do Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych, w którym powołały się na prognozę Roshydrometu dotyczącą powodzi. Urzędnicy postępowali ostrożnie i zrzekają się odpowiedzialności, twierdząc, że ostrzegali. 19 marca Główna Dyrekcja Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych dla regionu Orenburg opublikowała prognozę wzrostu poziomu wody, zgodnie z którą najwyższy poziom wiosennych powodzi w większości rzek będzie powyżej normy. Pod koniec lutego na posiedzeniu Regionalnej Komisji do Spraw Zapobiegania i Reagowania na Sytuacje Nadzwyczajne wicegubernator obwodu Orenburg Siergiej Bałykin stwierdził, że zasoby wody w pokrywie śnieżnej są wyższe niż długoterminowe wartości średnie, a zamarzanie gleby zapobiega odpływowi wody. Głębokość zamarzania gleby jest w tym roku 7 razy większa niż średnia z poprzednich lat. Na tej podstawie urzędnicy zaproponowali podjęcie środków zapobiegawczych, w tym przygotowanie regionalnych zbiorników na powodzie.
Po takiej prognozie władze mogłyby, jeśli chciałyby, jeśli nie uniknąć, to chociaż zminimalizować skalę, rozładowując napięcia na tamę, która nie wytrzymała powodzi. Należało uniknąć przepełnienia zbiorniku Ili-Kliński. Zarządzający zbiornikiem mogli nie docenić ryzyka i chcieli zaoszczędzić wodę na porę suchą, mówi inżynier geologii morskiej Konstantin Ranks. Reżim hydrologiczny w Euroazji jest absolutnie okropny. Wiosną jest dużo wody, a potem przychodzi lato i susza. W związku z tym ten sam zbiornik służy jako źródło wody, zarówno do picia, jak i do nawadniania, a także do wszystkiego innego. I oto ten mężczyzna siedzi i widzi, że jego magazyn jest pełny i jeśli zostanie opróżniony na początku marca, powódź opóźni się. Ale z drugiej strony, jeżeli się nic nie wydarzy, a woda nie będzie już napływać w takiej skali, to będzie miał niewypełniony zbiornik. No i tu powstał paraliż decyzyjny. Nikt nie chciał podjąć ryzyka tego, że nie zapełnią zbiornika z powrotem, mimo ostrzeżeń, no i wyszło jak wyszło, a można było tego uniknąć lub przynajmniej ograniczyć. Nie masz włączonego, Paweł. Tak, w tym momencie, słuchajcie, ta fala powodziowa dociera do Orenburga. Zaczyna się ewakuacja miasta. Jeżeli chodzi o noc, no to już mamy ponad metr przekroczone te stany alarmowe. No i prawdopodobnie pierwsze dzielnice Orenburga będą dzisiaj zalewane. Zobaczymy, jak to będzie w następnych dniach, bo tutaj jeszcze nie mamy tej kulminacji powodzi, jeżeli chodzi o Orenburg, a nawet Orsk, więc widzimy, że cały czas tej wody przybywa. No i zobaczymy, kiedy będzie ta kulminacja, jeżeli chodzi o poszczególne rejony. Następne rejony też przygotowują się do ewakuacji. No i jedna z większych powodzi, jeżeli chodzi o akurat tamten region, szczególnie właśnie region Orenburga. No i się oczywiście złożyły pewne wcześniejsze, tak jak powiedziałeś, zaniechania, korupcja. Natomiast tak jak tutaj piszecie, ja też pisałem, władze próbują zwalić winę na Gryzonie. Tak, więc to jest takie najbardziej chyba dziwne wytłumaczenie, no jakie można sobie by wyobrazić. Natomiast oczywiście no wszystko jest możliwe, tylko że tam problem jest, że ta tama została przerwana już chyba w 5 czy w 6 miejscach, a więc te gryzonie musiały być bardzo aktywne. Tak. Była gorąca zima wśród gryzoni. Tak, bo jeszcze w jednym, no można by oczywiście, takie rzeczy się też zdarzają, natomiast, że w 6 miejscach, no jak gdyby to wskazuje, że no mamy jednak problemy, jeżeli chodzi o te rzeczy techniczne i jakość tych wałów, no jak i również oczywiście żywioł, tak, no bo tutaj w zeszłym roku czy 2 lata temu nie było problemów, tak, natomiast no nie było takiej wysokiej wody. To wszystko jest, dopóki właśnie ta przyroda nie spowoduje właśnie jakiegoś uszczerbku. A my sobie, słuchajcie... Ale to, co powiedziałeś, że to jeszcze najgorsze przed nimi, bo chyba szczyt jest dzisiaj przewidziany, tak. Nie? Wiesz co, w Orsku chyba tak, natomiast w Orenburgu jeszcze nie, wiesz co, za 2 dni, 12. Okej, w Orsku dzisiaj, w Orenburgu za 2 dni, okej. Nie, dziś za 2 dni w Orsku, wiesz co, 12. Okej. Chyba, że się coś zmieniło, ale ja widziałem, wiesz co, te wszystkie przewidywania na mniej więcej 12 do 15 nawet te problemy powinny występować. Po 15 prawdopodobnie zaczną wody opadać, tak przynajmniej się wskazuje. Okay. Ale to jest oczywiście zmienne, tak, no bo to wiadomo. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy do ważnej informacji, czyli administracja Bidena wzywa Ukrainę do nieatakowania rafinerii w obawie o stan rosyjskiej energetyki i efekt domina. Tutaj mamy wypowiedź szefa Pentagonu, sekretarza obrony Lloyda Austina, który uważa, że ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie mogą mieć konsekwencje dla światowej sytuacji energetycznej. Uważa on, że lepiej jest atakować inne cele, chociaż
nie wskazuje oczywiście, jakie są to cele, które Ukraińcy mogą jeszcze atakować. Tutaj mamy jego wypowiedź. Te ataki mogą wywołać efekt domina, jeśli chodzi o globalną sytuację energetyczną, powiedział Austin podczas posiedzenia Komisji Senatu do Spraw Sił Zbrojnych. Ukrainie lepiej służy realizowanie celów taktycznych i operacyjnych, które mogą bezpośrednio wpłynąć na obecną walkę. Wypowiedź tę natychmiast skrytykował republikański senator Tom Cotton, który stwierdził, że administracja Joe Bidena utrudnia aktywne działanie Ukrainy ze względów politycznych. Wydaje mi się, że administracja Bidena nie chce, aby ceny benzyny wzrosły w roku wyborczym, stwierdził Cotton. W ostatnim czasie coraz częstsze są eksplozje w rosyjskich rafineriach ropy naftowej. Rosjanie skarżą się na ataki dronów. Za tymi atakami stoją ukraińscy obrońcy. Zaatakowali już rafinerie w kilku regionach, my o tym wielokrotnie informowaliśmy, w tym Tatarstanie, który leży ponad 1000 kilometrów od Ukrainy. No i tu mamy też szacunki przedstawiciela NATO, który w komentarzu dla dziennikarzy ujawnił, że takie ataki mogą zmniejszyć produkcję rosyjskich rafinerii o ponad 15%, tak się wypowiedział. Wyjaśnił także, że naprawa rosyjskich rafinerii po uderzeniach może zająć bardzo dużo czasu. No i mamy, słuchajcie, odpowiedź ze strony Ukrainy. Tutaj, jeżeli chodzi o tą odpowiedź, to jest od doradcy szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, czyli Michaiło Podolaka, który powiedział, że w reakcji na tę informację Ukraina nie otrzymała żadnych takich wniosków ze strony Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj widzimy, że być może będzie to jakiś element negocjacji pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o Amerykanów, to zmniejsza się ten lewar, który mogliby użyć, żeby zabronić Ukraińcom tych ataków. Widać, że te ataki są skuteczne, przynoszą efekty, skoro jak gdyby Amerykanie obawiają się, pytanie czego się obawiają, tutaj obawiają się rozchwiania tego rynku paliwowego przede wszystkim i ataków na obiekty czy amerykańskie, czy zachodnie. Tak, tutaj są te obawy. Administracja Bidena cały czas boi się eskalacji, tu cały czas pomimo dostarczania tych, znaczy teraz już nie dostarcza, ale wcześniej dostarczała, cały czas obawia się eskalacji tego konfliktu, i tutaj natomiast nie ma też pomysłu, co w zamian, tak, bo tutaj można by było powiedzieć, ok, nie atakujcie rafinerii, dostaniecie broń, pieniądze, natomiast tego nie może zaoferować, a więc tu się pojawia właśnie ten problem braku w tym momencie lewara, natomiast widać, że ataki są skuteczne i w mojej opinii powinny być kontynuowane. Co Ukraińcy zrobią, tego nie wiemy, natomiast jest duża szansa, że będą kontynuować, chociażby żeby wymusić na Amerykanach jakąś pomoc, tak? Ale ja chciałem zauważyć, że zaprzestać. Tak, chciałem zauważyć, że nie ma oficjalnego stanowiska, które wpłynęłoby do Ukrainy, więc są to odpowiedzi pojedynczych polityków, natomiast nie ma ale to jest, jednak ważny polityk, co innego, jeżeli sobie Financial Times publikuje i to jakieś takie dziwne rzeczy, bo tam dziwne wnioski, zresztą powiemy właśnie dzisiaj, bo powiemy sobie na temat ropy naftowej i produkcji, bo się potwierdziły właśnie nasze przewidywania, a nie Financial Times. Natomiast jeżeli sekretarz obrony wypowiada się tak w sposób jednak kategoryczny, źle to wygląda, jeżeli chodzi o Amerykanów, pokazuje taką, można powiedzieć, bezsilność i próbę wpływania na rząd ukraiński. Próbę, wiesz co, bo to wygląda tak, jakby Ukraina cały czas miała się bronić ze związanymi rękoma z tyłu, nie? Wiesz, że to cały czas jest takie, nie odpowiadajcie, oni wam w zeszłym miesiącu zaatakowano 80% elektrowni czy elektrociepłowni w Ukrainie, jakąś kosmiczną liczbę. No i co? I Amerykanie mówią, ale nie, wy nie możecie oddawać. To trochę to...
robi się to po stronie amerykańskiej śmieszne i ja dzisiaj widziałem znowu speaker Mike Johnson od 20 chyba kwietnia znowu wysyła kongres na 2-tygodniowy urlop, więc będzie wciąż te przedłużanie tego patu politycznego. No i Ukraina moim zdaniem nie ma wyjścia, jak po prostu zacząć liczyć na siebie. Amerykanie w tym momencie najprawdopodobniej przez najbliższe kilka miesięcy i tak nic nie dadzą, no bo mają pad całkowity i tam się nic chyba nie wydarzy. Mike, tak jak mówiłem, że będzie robił grę na czas, tak robi i nie będzie chyba tego głosowania na czas. Dobra, możemy przechodzić do następnego tematu. Tak. Słuchajcie, mówiliśmy o bezprawiu i takim bandyckim prowadzeniu biznesu w Rosji. Tu mamy taki ciekawy przykład. Jeden z największych rosyjskich handlarzy zbożem wstrzymał dostawy z powodu roszczeń rządu. I tu jest pytanie, czy to jest atak na firmę, czy fatalna jakość zboża. Zaraz wam ten przykład przytoczę. Jeden z największych handlarzy zbożem w Rosji, TD-RIV, wstrzymał przyjmowanie i wysyłkę produktów na terminalu w Azowie, powiedział właściciel firmy Piotr Chodykin. Praca RIV, który w ubiegłym roku stał się drugim co do wielkości eksporterem zboża pod względem wolumenu, wysyłając w okresie lipiec-grudzień za granicę ponad 5,7 miliona ton zboża, został sparaliżowany żądaniami Roselhosnadzoru, który wstrzymał wydawanie świadectw fitosanitarnych zabraniających statkom opuszczenia portów. I tu mamy wypowiedź. Nasza działalność jest całkowicie zablokowana. Nie możemy wysyłać towarów, powiedział Chodykin. Według niego w rosyjskich portach spółka ładuje 7 statków, w tym do Egiptu, największego na świecie importera zbóż. 2 kolejne egipskie statki zmierzają do załadunku w Rosji. Roszczenia wobec TD-RIV pojawiły się 18 marca, kiedy Roselhosnadzor zaczął ogłaszać masowe nieprzestrzeganie wymogów kwarantanny dostaw zboża. Od tego czasu, według Chodykina, z rosyjskich portów opuściło zaledwie kilka statków, wypłynęło na morze. Na początku kwietnia TD-RIV ogłosiło, że państwo zablokowało wszystkie jego dostawy, nawet te zatwierdzone przez stronę otrzymującą. Po prostu nie wystawiają nam tych raportów z testów. Egipcjanie piszą, że uważają, że zatrzymanie transportu za aresztowanie ich statku. Po prostu tam sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Natomiast jest pewien niuans ciekawy. Pod koniec marca Chodykin wysłał list do gubernatora obwodu rostowskiego Wasilija Gołubiewa, gdzie TD-RIV jest największym podatnikiem tego obwodu. W apelacji Chodykin stwierdził, że został zmuszony do sprzedaży majątku spółki za znikomą cenę, która by nie pokryła nawet długów. W rozmowie biznesmen wyjaśnił, że według jego informacji grupa, która zaatakowała jego firmę, pochodzi z Moskwy. Chodykin nie wie, kto dokładnie stoi za próbą przejęcia. Założony 14 lat temu dom handlowy RIV osiągnął 188 miliarda rubli przychodów i 4,3 miliarda rubli zysku netto. Spółka posiadała 17 własnych statków klasy rzecznomorskiej i 1500 wagonów zbożowych. W 2020 roku RIV kupił 30 000 hektarów gruntów ornych znajdujących się na skraju bankructwa od innej firmy. Według Chodykina jeden z uczestników rynku chciał wykupić jego firmę za 11 miliardów rubli, mimo że Sberbank szacuje wartość spółki na 85 miliardów, a ponadto ma 22 miliardy rubli zatrzymanych zysków w swoim bilansie. I teraz tak, otrzymał Chodykin informację, że jeżeli się nie zgodzi, negocjator zagroził wstrzymaniem interesów RIV. No i obserwujemy w tym momencie właśnie takie wstrzymanie.
Bardzo ciekawa sytuacja, bo to jest taki bandycki sposób. Sprzedaj nam za 1/8 czy 1/10 wartości, a jak nie, to państwowe instytucje przestaną ci wysyłać zezwolenia, a twoje statki zostaną uwięzione w portach. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, natomiast to wygląda tak, jakby ci najbliżsi oligarchowie czyszczą sobie rynek pod siebie. Nie wiem, zobaczymy. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. No Pawle? słuchajcie, tak, jest duża szansa, że dokładnie tak jest, jak mówisz. Natomiast my teraz przejdziemy do kolejnej informacji. Słuchajcie, dotyczącej właśnie ropy. Potwierdziły się nasze przepowiednie, no i to jest taka, można powiedzieć, odpowiedź na temat tych amerykańskich obaw, bo okazuje się, że rosyjskie koncerny naftowe w marcu w związku z problemami z załadunkiem rafinerii znacznie musiały zwiększyć eksport morski, który w tym momencie wyniósł 3,8 milionów baryłek dziennie. To najwyższy poziom od maja 2023. Znaczący wzrost eksportu ropy wiąże się z przekierowaniem przepływów z rafinerii, które zostały uszkodzone przez drony. W kwietniu Federacja Rosyjska ograniczy dodatkowo wydobycie i eksport ropy naftowej ze względu na zobowiązania wobec OPEC i spadek sprzedaży produktów naftowych. Tak, czytamy w oświadczeniach rosyjskich. Natomiast tutaj Rosjanie powiedzieli, że chcą ograniczyć produkcję, natomiast jeżeli chodzi o eksport, to się migają ze względu, że nie mają co zrobić z tym niewykorzystaną ropą surową, która do tej pory szła na produkty, natomiast nie może zostać przerobiona, no i Rosjanie w kwietniu puszczą jeszcze więcej, słuchajcie, tej ropy na rynek, a więc to będzie taki odwrotny ten element niż tutaj jest mówione, natomiast Rosja jest zmuszona do znacznego zwiększenia eksportu ropy naftowej w związku z wycofaniem części mocy produkcyjnej z powodu awarii w instalacjach rafinerii po uderzeniach ukraińskich dronów. Minister energii oczekuje, że uszkodzone instalacje zostaną oddane do eksploatacji w czerwcu. No tutaj cały czas się data ta przesuwa. Miał być oczywiście kwiecień, miał być maj, natomiast teraz się mówi o czerwcu. Zobaczymy, czy ta data również nie zostanie przesunięta, ze względu na problemy tutaj technologiczne i brak części zamiennych. No i tu jest taka próba używania tych części rosyjskich, co nie zawsze jest możliwe. Natomiast z drugiej strony Rosneft zaczyna być bardzo niezadowolony z nowego rozwiązania, które przygotował FAS wraz z rządem, czyli powiązanie kalkulacji podatków naftowych z ceną ropy Urals w europejskich portach. Z uwagi na to, że w rzeczywistości nie dostarcza tam rosyjskiej ropy obecnie, szef koncernu Sieczin wysłał 22 marca odpowiedni list do prezydenta Rosji. Nawet on, widzicie, pisze do Putina, pomimo że to jest dosyć bliski współpracownik. Sieczin chce wykluczyć nieuzasadnione zwiększanie obciążeń podatkowych dla przemysłu naftowego i przyspieszyć pracę nad kształtowaniem obiektywnych wskaźników cenowych, które będą oparte na realnych podstawach i kierunkach dostaw rosyjskiej ropy. Obecnie większość Uralu jest dostarczana do portów, przypomnijmy, Indii, a także Chin. Putin polecił Miszustinowi rozważenie tej propozycji już. Obecnie kluczowe podatki od ropy naftowej, przypomnijmy, podatek od wydobycia i podatek dochodowy, są obliczane na podstawie większości dwóch notowań. No i tu była taka w zeszłym roku, to mówiliśmy wielokrotnie, modyfikacja, czyli wybiera się to, co jest lepsze dla budżetu, czyli Brent minus rabat lub Urals na podstawie FOB plus $2, czyli to, co widzicie często na notowaniach, to nie jest ta cena transakcyjna. Pawle, ja zgaszę twój ekran, bo głos ci krzaczy, wiesz? Dobrze. Teraz jakbyś mówił. Słuchajcie, to, co często widzicie na notowaniach, to nie jest cena transakcyjna. Ta cena transakcyjna, ona się często bardzo różni. To jest cena w rosyjskich portach, tak, plus $2 za baryłkę i tak się liczy mniej więcej do podatku, a więc tutaj jeżeli macie na przykład, my podajemy, że przykładowo w lutym było 64 w podatku, to oznacza, że cena transakcyjna mniej więcej
była 62, czyli za tyle Rosja sprzedawała te produkty do Indii i do Chin, to była cena średnia, tak, a więc widzimy, że tu nie jest tak, że to jest powyżej 70 czy 80, tak, te ceny są niższe, one uwzględniają oczywiście rabaty. Powodem, słuchajcie, tutaj odwołania Rosniefti do prezydenta jest właśnie przygotowywany przez FAS projekt rozporządzenia w sprawie procedury obliczania kosztów transportu ropy z Federacji Rosyjskiej drogą morską w kierunku portów europejskich. Szef Rosniefti proponuje odejście od sztucznych wskaźników związanych z wirtualną według niego ceną ropy w dostawach morskich na nieistniejące rynki europejskie. Natomiast projekt rozporządzenia został już podpisany przez FAS i jest rejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, powiedział zastępca przewodniczącego Komisji Dumy Państwowej do spraw energetyki Jurij Stankiewicz. Okay. Według niego wielu uczestników branży upiera się, że nie wszystkie propozycje w projekcie rozporządzenia zostały wzięte pod uwagę i tak dalej, a więc widzimy, że tutaj ta branża próbuje jakoś się ratować, ponieważ ten projekt to było znowuż podwyższenie cen, i podwyższenie podatku, tak, który firmy musiałyby płacić, bo tam te ceny adekwatnie byłyby wyższe. Powróciłem tobie obraz, bo teraz będziesz mniej mówił, więc mogą ludzie patrzeć, zwłaszcza, że jak ktoś nie zauważył, to w prawym dolnym rogu na leżaczku sobie pies śpi, więc możecie obserwować. A ja przechodzę do informacji. Poszedł już. Jak poszedł? Ja widzę oczka. Widzę. A, nie, jest. Faktycznie. Słuchajcie, Starlink dla wojsk rosyjskich na Ukrainie jest kupowany w USA. System łączności satelitarnej Starlink firmy SpaceX Elona Muska bardzo pomógł w zeszłym roku i 2 lata temu armii ukraińskiej, ale w tym roku Starlinki zaczęły pojawiać się wśród rosyjskich żołnierzy na okupowanych terytoriach. Niezawodna, bezpieczna łączność jest niezwykle ważna nie tylko dla koordynacji działań jednostek, ale we współczesnej wojnie, na przykład dla organizowania uderzeń za pomocą dronów i rakiet. Oficjalnie Starlink jest zakazany w Rosji, ale sprzedawcy internetowi, których w tym roku było wielu, twierdzą, że główne zamówienia pochodzą z nowych terytoriów lub nie są przeznaczone do użytku wojskowego. Tak przynajmniej tłumaczą. Sklepy internetowe otwarcie reklamują system. Na stronie Olega znajdują się nawet listy osób z amerykańskich stanów Ohio i New Jersey, które sprzedają terminale Starlink w serwisie eBay. Ponadto dostawy do Rosji, a także innych stref działań wojennych, takich jak Sudan i Jemen, przechodzą przez Zjednoczone Emiraty Arabskie i kraje Azji Środkowej i Afryki, gdzie pośrednicy kupują je na czarnym rynku i później wysyłają dalej. W Rosji, aby zapewnić funkcjonowanie Starlinka, pracowano około roku, żeby złamać zabezpieczenie. Po ustaleniu, jak zarejestrować urządzenia w innych krajach, aby można było ich używać na okupowanych terytoriach, zaczęto je dostarczać żołnierzom w dużych ilościach. Strona internetowa jednego ze sklepów oferuje usługi sprzedaży, pomoc w łączeniu się i tworzeniu kont dla Starlinka. System jest śledzony, bezpieczny na północy, odpowiedni dla nowych terytoriów Doniecka i Ługańska, czytamy w ogłoszeniach. Obok kontaktów widnieje napis Rosja ZEA. W ciągu ostatnich 2 miesięcy wzrosła liczba modeli oferowanych w serwisie. Teraz uważa się, że można je kupić również na jachty i samochody. Według sprzedawców Starlink działa nawet na Krymie. W Rosji sprzęt został przetestowany pod kątem działania na Krymie, Ługańskiej Republiki i Donieckiej Republiki, w obwodzie chersońskim, w obwodzie kaliningradzkim i na Kamczatce.
podaje jedna ze stron internetowych. Jest gotowa dostarczyć sprzęt na zamówienie w przeciągu 2-3 tygodni za 100% przedpłatą. Co prawda umowa Starlinka stanowi, że sprzętu nie można odsprzedać bez zgody firmy i osoba naruszająca zasady może utracić dostęp do usługi, natomiast no, w tym momencie widać, że to działa. Rzeczywistość tak niestety pokazuje i ograniczenia nie są respektowane przez firmę Starlinka. Major 92. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział, że po raz pierwszy zauważył terminal Starlink wraz z wojskami rosyjskimi na początku tego roku. Przeważnie korzystają z nowych modeli, zauważył. Oznacza to, że operatorzy dronów są gdzieś w pobliżu. Ponad miesiąc temu amerykańscy kongresmeni zadali pytanie, dlaczego rosyjska armia może teraz korzystać ze Starlinka i żądali wyjaśnień od SpaceX, natomiast SpaceX i Musk nie odpowiedziały na prośby o komentarz. Więc no niestety tu kolejny przykład, że z Ameryką dzieje się coś niedobrego. Po prostu. Wiesz co, no zawsze można, tutaj ktoś proponuje wdrożyć sankcje wtórne na firmę amerykańską. Myślę, że taka większa grzywna być może by otrzeźwiła tutaj właściciela i pomogłaby z powrotem ustawić prawidłowe priorytety, tak, no bo tutaj zresetować do ustawień fabrycznych, natomiast Musk myślę, że no jest w tym momencie bardzo ciężki do naruszenia. No wiesz co, jeżeli by dostał taką potężną grzywnę, to myślę, że bardzo szybko by się uspokoił i został przywołany do pionu. No bo widać jakieś wypowiedzi, bawienie się w politykę, to nie blokowania na X-ie, wiesz, rosyjskiej propagandy, natomiast usuwanie ukraińskich kanałów. Jest to no, niedobrze się dzieje z tym Muskiem. Jak kiedyś bardzo go lubiłem, tak teraz no niestety w złą stronę to idzie. Dobra, to są wszystkie informacje na dzisiaj. Dziś nie było tak różowo i kolorowo, jak zazwyczaj w naszym programie, ale myślę, że docenicie to, że staramy się być obiektywni i pokazywać też te informacje mniej sympatyczne. Druga część, jeżeli chodzi o nasz konkurs, to musicie się przygotować. Uwaga, a zimno. Więc pierwszy z drugim członem. Żeś wymyślił. W bluzie siedzisz, dobrze. no to wiesz, to nie jest tak fajnie. Różowo, tak? Tak, nie jest tak różowo. Pomyślałem, że jak będę zbyt rozebrany, no to wiesz, tutaj może to zostać źle odebrane. Zbanują nam kanał. Zresztą ja lubię ciepło, więc tak. Okej. W takim razie chyba mamy wszystko. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy pies jest polski, a więc nie jest hiszpański czy jakiś inny. Okej. Już dopytałeś psa? Aha. Tak. Tutaj jak najbardziej jest komunikacja. Dziękujemy, życzymy miłego dnia. Widzimy się w Lupie Gospodarczej o godzinie 17, a my jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.